jakiegoś amerykańskiego, czy Hawi, czy Hami. Jest. A przeważnie te, nie? Ciekawe, czy to są te amerykańskie, czy angielskie? Chyba angielskie mi się wydaje. Te Hamwaye to są. W ostatnim odcinku mojej serii z Ukrainy mijaliśmy sporo lekkich wozów bojowych. Mimo że przez ten czas widziałem tam już różne rzeczy i niewiele potrafi mnie zaskoczyć, dałem się ponieść instynktowi i znowu pomyślałem po polsku. Wiecie, jak ładny sprzęt jedzie, to pewnie amerykański albo brytyjski, może jakieś Humvee z darów. Ale ukraińskie? No bez przesady. A jednak, skoro ja takiej wiedzy nie miałem, a na polskich internetach też nikt o tym nie wspominał, to dziś zabieram was na wycieczkę po tych ukraińskich Hammerach i Humvee'ach. A niektóre z nich to nawet polsko-ukraińskie konstrukcje, co jest dla mnie jeszcze większym zaskoczeniem. Pewnie dla was również. W tym materiale poznacie ukraińskie pojazdy typu MRAP, o których wielu z nas nigdy nie słyszało. Zajrzymy zarówno do starszych konstrukcji produkowanych od kilku lat, jak i do najnowszych maszyn, które dopiero trafiły na front. Zobaczycie, czym jeżdżą ukraińscy żołnierze i jakie pojazdy chronią ich dziś na polu walki. Pokażę wam również taki pojazd w wyjątkowo widowiskowej akcji. Nawet najlepsze gry komputerowe nie są w stanie oddać tego, co zobaczycie tutaj. Materiał doskonale pokazuje, jak istotną rolę odgrywają te pojazdy w tym konflikcie, bo tuż po dronach są najważniejsze, albo nawet na równi z nimi, dlatego ich konstrukcje tak dynamicznie się na Ukrainie rozwijają. A więc to tytułowy Kozak 5, ukraiński, ciężko opancerzony pojazd oparty na podwoziu Ford F550, z którego pochodzi rama z zawieszeniem oraz część nadwozia, dlatego deska rozdzielcza jest taka luksusowa jak na tego typu pojazd. Pod maską ma potężny, widlasty silnik diesla o pojemności 6,7 litra i mocy 440 koni, spięty z automatyczną skrzynią biegów. To 10 ton żelaza, które potrafią zaskakująco szybko ruszyć do przodu, choć zatrzymać to już zupełnie inna historia, bo na hamulce żołnierze narzekają, zapewne bliżej im do lżejszego oryginału. Kozak służy tu przede wszystkim do ewakuacji rannych, transportu amunicji i szybkiego przewozu grupy bojowej. Na dachu pracuje dobrze znany karabin kalibru 12,7 mm, następca starego Utiosa. Wieża obraca się razem z dając strzelcowi pełny zakres ognia, bez konieczności wychylania się na zewnątrz pod ostrzał. Wnętrze to zmodyfikowany Ford, CarPlay, panel Super Duty, Webasto, system maskowania światła, a kiedy trzeba jechać nocą, kierowca jedzie po ciemku, korzystając tylko z noktowizora. Wszystkie lampki, ekrany i przyciski są zaklejane, by nawet drobny błysk nie zdradził pojazdu. Kozak ma swoje wady, to nie cud techniki, buja nim na zakrętach, a jego 10 ton trudno natychmiast zatrzymać. Tylną rampę, w przeciwieństwie do zachodnich pojazdów, trzeba otwierać ręcznie, co w stresie bywa trudne, a przy odprawianiu desantu żołnierze robią klasyczny błąd. Każdy chce zabrać swój plecak. Tu liczą się sekundy. Najpierw ludzie, dopiero potem ich rzeczy. Kozak 5 potrafi rozpędzać się do około 100 km na godzinę, a jego zasięg sięga mniej więcej 500 km. Jak na tę klasę wozu, to wynik bardzo dobry. Opancerzenie zapewnia ochronę przed ostrzałem z strzeleckiej oraz przed odłamkami artyleryjnymi. W praktyce wygląda to tak, że nawet gdy obok pojazdu wybucha mina, to pierwsza warstwa pancernej szyby może pęknąć, ale druga zazwyczaj pozostaje nienaruszona. Wróg myśli, że to nie kozak, tylko jakaś zagraniczna technika, jak to oni lubią mówić. A co czujesz, kiedy uświadamiasz sobie, że jesteś tak atrakcyjnym celem? Wyjeżdżasz i wiesz, że zaraz zacznie się na ciebie polowanie. Jak sobie z tym radzisz? Szczerze? Nawet o tym nie myślisz. Myślisz tylko o wykonaniu zadania, o tym, co masz zrobić. Jeśli będziesz zaprzątał sobie głowę tym, że zaraz coś w ciebie przyleci, to wiesz, że zaraz będą. W każdym przypadku. W każdym przypadku będą do ciebie celować. Ale co robić, kiedy jest naprawdę strasznie? Jaką masz radę? Kto się boi, ten zginie. Dlatego trzeba trzymać się w ryzach. I wszystko będzie dobrze.
Na współczesnym polu walki liczy się szybkość działania, ochrona załogi i zdolność adaptacji. Pojazd Ingwar 3, ukraiński MRAP opracowany według standardów NATO, powstał właśnie po to, by sprostać wymaganiom nowoczesnej, dynamicznej wojny. Pod jego opancerzoną konstrukcją pracuje silnik Deutz o mocy 356 koni mechanicznych i 1700 Nm momentu obrotowego. 7-litrowa jednostka zapewnia odpowiednią siłę, by poruszać się w terenie, w którym inne pojazdy utknęłyby po kilku minutach. Podwozie nie jest zapożyczone z żadnego innego pojazdu. Nie bazuje na Kamazie, Manie czy żadnym seryjnym aucie. Zaprojektowano je od zera, tylko pod Ingwara 3. To bardzo ważna informacja świadcząca o tym, że to naprawdę pełna ukraińska konstrukcja, nie modernizacja czy kopia. Ingwar 3 wyróżnia się znakomitą mobilnością. Na piasku, w błocie, w głębokich kolejnach pojazd utrzymuje pełną kontrolę dzięki reduktorowi, przełączaniu trybu niskiego i wysokiego biegu oraz 45-centymetrowemu prześwitowi. System automatycznej regulacji ciśnienia w oponach pozwala dostosować je do każdego rodzaju nawierzchni, od sypkiego gruntu po uszkodzony asfalt. Wszystkie ustawienia obsługiwane są bezpośrednio z wnętrza pojazdu. Na drogach utwardzonych Ingwar osiąga prędkość do 120 km na godzinę, zachowując płynność jazdy nawet na nierównościach. To wynik imponujący jak na w pełni opancerzony pojazd tej klasy. W Ingwarze nie ma żadnych lusterek. Zastąpiły je zestawy kamer, które radzą sobie w dzień w nocy w trudnych warunkach pogodowych. Co ciekawe, konstruktorzy stwierdzili, że rozwiązanie sprawdziło się w 100%, więc nie planują instalowania tradycyjnych lusterek, nawet w przyszłych modelach. Jeden z konstruktorów ma ponad 2 metry wzrostu. Walczył o to, by w środku było dużo miejsca nad głową. Dzięki temu w Ingwarze nie ma rurek ani elementów wystających z sufitu. Drobna rzecz, a żołnierze za nią dziękują, nie zahaczają hełmami. W pierwszym prototypie nie było radia. Podczas dalekiego przejazdu testowego konstruktor sam prowadził pojazd. W trasie stwierdził, jazda bez muzyki jest nie do zniesienia. Efekt: w finalnych wersjach dodano radio Blaupunkt i 2 głośniki dla Morale. Najważniejszym elementem konstrukcji jest jednak ochrona. Opancerzona kapsuła wytrzymuje ostrzał pociskami przeciwpancernymi 7,62 mm oraz eksplozję min, chroniąc całą załogę. Wnętrze mieści 10 osób i pozwala na szybkie przekształcenie konfiguracji, np. w wóz medyczny. Na dachu można zamontować Browning lub inne systemy uzbrojenia. Zestaw kamer 360 stopni automatycznie przełącza się w tryb noktowizyjny po zmroku, zapewniając pełną widoczność niezależnie od warunków. Pojazd wyposażony jest również w fabryczny system walki elektronicznej, chroniący przed dronami FPV i jednym z największych współczesnych zagrożeń. Ingwar 3 może transportować piechotę, dostarczać amunicję, przewozić zaopatrzenie lub ewakuować rannych. To pojazd zaprojektowany tak, by dostosowywać się do każdego zadania od ruchliwych dróg po najtrudniejsze odcinki pierwszej linii. Pierwsze testy. Miesiąc w lesie serebriańskim. Pierwsza wersja pojazdu była testowana latem 2024 roku przez jednostkę Azow w lesie serebriańskim. Pojazd został uszkodzony przez zrzut bomby, wszystkie koła zostały przebite, a mimo to zdołał ewakuować rannych i dotarł do celu. To była sytuacja, która ostatecznie przekonała wojsko do podpisania pierwszego kontraktu. Kolejne próby prowadzono tuż przy granicy Rosji, zaledwie 400 metrów od linii rozgraniczenia. Teren był zupełnie inny, podmokły, grząski, bardzo trudny. W tych warunkach kluczowe okazały się blokady wszystkich dyferencjałów, automatyczna regulacja ciśnienia w oponach, duży prześwit. Co jest zaskakujące, ten pojazd stworzył ten młody chłopak. Artem zaczął projekt od szkicu na kartce w akademiku. Najpierw pracował jako spawacz przy projektach driftingowych. W wieku około 20 lat odłożył życie prywatne i zamieszkał w warsztacie. Wszyscy uważali, że buduje jakiś samochodzik w swoim garażu, a rok później wóz jeździł po froncie.
To jest dobry przykład. Jak państwo się nie wpieprza w wojskowe sprawy i daje wolną rękę młodym konstruktorom, czy innym zespołom i to w przeróżnych dziedzinach techniki wojskowej, no nie ma żartów, tamte główki pracują non-stop. W świecie, w którym technologia decyduje o życiu, a teren potrafi być równie niebezpieczny jak przeciwnik, Ingwar 3 łączy mobilność, siłę i ochronę w jeden cel. Zwiększyć szanse na przetrwanie żołnierzy i umożliwić skuteczne prowadzenie działań bojowych. Zanim przejdziemy do omówienia kolejnych modeli, na tym nagraniu możecie zobaczyć działanie pojazdu tego typu w warunkach jego rzeczywistego przeznaczenia. Samochód dwukrotnie, a być może nawet trzykrotnie, zostaje uszkodzony przez drona FPV. W tym przypadku załoga porusza się starym Humvee. Mogę wam też dodać, że stare amerykańskie czy brytyjskie pojazdy są gorzej zabezpieczone od niektórych nowych modeli ukraińskich. Uwierzcie, że to sprawdzałem z ciekawości. Te nowe, nowoczesne? Owszem, ale stare są słabe. Nagranie pochodzi z białoruskiego batalionu. Żołnierze mówią po rosyjsku, jednak dodałem duże napisy w języku polskim. Держитесь крепко! Надеюсь, багажник не откроется. Первый направо, второй за деревом наш. Держись крепко, будем боком. Вижу, 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 плюс. Коробка, пожалуйста, коробка, давай, давай, давай. Не переключает. Лево, лево, лево! Полностью лево, полностью! Тут сидел там на полу. Там 2 штуки их. Зиму е... Нет, Машинная связка! Вижу. Право, руля, право! Налево! Прямо! Лево, лево, лево! Право, прямо! 300. Прямо! Прямо! Посмотрите цель! Дотяну, дотяну. Прямо, прямо! Видишь дорогу? Вижу, вижу. Посмотри теле, что у него? Гони, гони, гони ее. Прям в лобовуху улетела. Ты направо, правее, правее, дорогой. У кого турникет есть под рукой? Я не слышу. Карим, посмотрите его. На правую руку мне турникет нормально. В лобовуху улетела. Правее, правее, дорогой. Дорогой, нормально, договорись. Я держусь, я нормально, я в трезвом. Я давлю на максимуму. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Что это? Это нормально. Нормально. Целый все? Нормально. Целый? Целый. Тянем максимально, сколько можем, и съем. Я не слышу, если я... Нет, жопа, жопа. А? Жопа. Запам'ятай мене володам, со щитом чекай,
Все целые. Это пи***ц. Ладно. Я в... Это пи***ц. Рудейки нету. Ружья мужчины. Ta maszyna uratowała życie mojemu kompanowi. Kiedy jechaliśmy do punktu wyładunku, przeciwnik bardzo mocno pracował moździerzami i artylerią. Jeden odłamek trafił w przednią szybę, na wysokości twarzy, co dosłownie uratowało mojego pobratymca. Gdybyśmy jechali nieopancerzonym samochodem, wszystko skończyłoby się tragicznie. To jest Oncilla 4x4. Ma silnik 4,8 litra, o mocy 190 koni mechanicznych. Ma automatyczną skrzynię biegów, 6-biegową. Jest też regulator przełożeń od pierwszego do trzeciego, czyli mamy biegi wysokie i biegi niskie terenowe. Warunki pogodowe nie robią na niej dużego wrażenia. Deszcz czy błoto, jeśli tylko nie leje przez kilka dni bez przerwy, Oncilla przejeżdża bez problemu. Wystarczy odpowiednio spuścić ciśnienie w oponach. Ma kilka trybów dopasowanych do różnych typów podłoża. Ziemia, piach itd. Коробочка 1 внизу починав нову запалу, як прийняла коробочка 2. Плюс принял. Oncilla to lekki, opancerzony pojazd wojskowy klasy 4x4. To konstrukcja ukraińsko-polska, rozwinięta na bazie ukraińskiego dozora B, ale produkowana i modernizowana w Polsce. Pojazd został zaprojektowany do zadań patrolowych, transportowych i rozpoznawczych. Ma 3-osobową załogę oraz miejsce dla 6 żołnierzy. Dzięki napędowi na wszystkie koła dobrze radzi sobie w terenie, a jego prędkość maksymalna sięga około 120 km na godzinę. Kadłub wykonano ze stali balistycznej. W standardowej konfiguracji pancerz chroni załogę przed pociskami broni strzeleckiej i odłamkami. W zależności od wersji, Oncilla może być wyposażona w zdalnie sterowaną stację uzbrojenia, np. maszynowym kalibru 12,7 mm. To pojazd wielozadaniowy. Może służyć jako transporter piechoty, wóz dowodzenia, ambulans opancerzony albo pojazd do zadań specjalnych. W ostatnich latach Oncilla trafiła do służby na Ukrainie, gdzie jest aktywnie używana na froncie. Dzięki połączeniu polskiego wykonania i ukraińskiej konstrukcji bazowej, Oncilla stała się przykładem udanej współpracy wojskowej obu krajów. To solidny, mobilny i nowoczesny pojazd, który dobrze sprawdza się w realnych warunkach bojowych. Giurża to także konstrukcja młoda, wyprodukowana po raz pierwszy na przełomie 22 i 23 roku, ale już wysoko oceniana przez piechotę, dla której stała się niezawodnym narzędziem pracy w najtrudniejszych warunkach. Giurża została zbudowana na bazie potężnego amerykańskiego Dodge'a Ram 5500. Jej stalowa kapsuła zapewnia ochronę przed amunicją do kalibru 7,62 mm oraz odłamkami. Mimo że pojazd zalicza się do lekkich konstrukcji opancerzonych, masa pancerza jest wyraźnie odczuwalna przy każdym ruchu drzwi czy włazu. To solidna, funkcjonalna bariera. Jednym z częstych problemów zgłaszanych przez załogi są uszkodzenia lusterek podczas ewakuacji czy dowozu piechoty. Producent przewidział to ryzyko i uzupełnił pojazd systemem kamer bocznych oraz tylnych, umożliwiając stabilną obserwację otoczenia z wnętrza kabiny. Pojazd wyposażono również w 2 niezależne systemy łączności oraz systemy noktowizyjne, dzięki którym może operować w pełnej ciemności, co jest kluczowe przy nocnych rotacjach załóg i dowozach na pozycję. Współczesne pole walki jest gęsto pokryte minami, zwłaszcza minami typu Petal. Nawet one potrafią uszkodzić oponę, jednak konstrukcja kół Giurzy pozwala kontynuować jazdę mimo przebicia. To ważny element zapewniający bezpieczeństwo podczas dostaw amunicji i ewakuacji rannych.
Pojazd napędzany jest silnikiem o pojemności 6,7 litra, który zapewnia odpowiednią moc dla niemal 9-tonowej maszyny. Według załóg Giurza potrafi osiągnąć prędkość około 120 km na godzinę nawet na nierównym terenie, co czyni ją jednym z najszybszych pojazdów tej klasy. Wnętrze pojazdu mieści 6 żołnierzy, którzy mogą wsiadać zarówno bocznymi drzwiami, jak i wejściem tylnym. Konstrukcja kabiny odpowiada standardom współczesnych MRAP-ów. Zastosowano zawieszone siedzenia chroniące przed falą uderzeniową oraz 2 górne luki umożliwiające prowadzenie ognia lub ewakuację. Na dachu montowany jest opancerzony moduł uzbrojenia ze znanym Browning kalibru 12,7 mm. Osłony chronią strzelca przed odłamkami i zrzutami z góry, a obok stanowiska przewidziano miejsce dla pomocnika, który odpowiada za podawanie amunicji. Zwykle załoga zabiera około 1000 nabojów, zapakowanych w metalowe skrzynki po 100 sztuk każda. Choć początkowo została zaprojektowana do zadań policyjnych, w warunkach frontowych Giurza doskonale sprawdza się jako pojazd wsparcia dla jednostek liniowych. Jej mobilność, pancerz, systemy komunikacji i możliwość prowadzenia walki sprawiają, że stała się ważnym elementem wyposażenia sił ukraińskich. Nowator. Ukraiński opancerzony samochód taktyczny, który od pierwszych dni wojny pracuje tam, gdzie trzeba szybko dowieźć ludzi, amunicję i sprzęt. Żołnierze, którzy jeżdżą nim na co dzień, mówią wprost: to maszyna, która robi robotę. Auto oparte jest na Fordzie F550 i jest konstrukcją produkowaną już prawie od 7 lat. Wyprodukowano ich więcej jak 1000 sztuk. Na froncie najważniejsza jest mobilność, a tej Nowatorowi nie brakuje. Kierowcy podkreślają, że prowadzi się go pewnie stabilnie, a silnik ma więcej mocy niż można by się spodziewać. W trudnym terenie, błocie, lodzie, deszczu pojazd daje możliwość wyboru różnych trybów pracy, a dobra automatyka i wysoko zawieszona konstrukcja pozwalają wychodzić z sytuacji, w których zwykły samochód dawno by utknął. Wielu kierowców przyznaje, że bez większego wysiłku osiągali na nim nawet 150 km na godzinę. W środku jest miejsce dla 5 żołnierzy, 2 członków załogi i 3 desantu. Kabina jest wygodna i funkcjonalna. Działa klimatyzacja i ogrzewanie, są dodatkowe źródła światła, kamery przód-tył i systemy ułatwiające jazdę nocą. Można tu i odpocząć, i pracować. Żołnierze przyznają, że zdarzało im się po prostu przespać noc na siedzeniach, gdy sytuacja tego wymagała. Ale to nie komfort jest najważniejszy, tylko bezpieczeństwo. I tutaj Nowator zbiera jedne z najwyższych ocen. Grube pancerne szyby, wzmocniona konstrukcja i przemyślany kształt pancerza wielokrotnie ratowały życie. Żołnierze opowiadają o sytuacjach, w których maszyna znalazła się w samym środku ostrzału kasetowego. Wokół pourywane drzewa i leje po wybuchach. Nowator wrócił z pogiętą maską i wgniecionymi drzwiami, a załoga bez żadnych obrażeń. Tak jak każdy pojazd na wojnie, również Nowator ma swoje słabości. Najczęściej psującą się częścią jest rozdzielnia napędu, tak zwany rozdatka. Zawieszenie nie zawsze wytrzymuje przeciążenia, a w pierwszych seriach zdarzały się problemy z amortyzatorami. Części zamiennych bywa mało, więc wachmani i mechanicy często muszą improwizować. Paka także nie jest opancerzona. To tylko twarda zabudowa, dobra do transportu, ale bez ochrony balistycznej. Mimo tych problemów żołnierze podkreślają jedno. Nowator to maszyna, która dojeżdża, dowozi i wraca. Niezawodnie rotuje ludzi na pozycję i pozwala wykonywać zadania, bez których żaden odcinek frontu nie może funkcjonować. To jedno z tych narzędzi wojny, które nie trafiają na nagłówki gazet. Ale dla ludzi, którzy codziennie w nim jeżdżą, ma ogromne znaczenie. Klasa, mówią o nim, jest się czym pochwalić. Nowator. Pojazd, który powstał po to, żeby chronić. I robi to każdego dnia. A przeważnie te, nie? Ciekawe, czy to są te amerykańskie, czy angielskie? Chyba angielskie mi się wydaje. Te Hamwaye to są.
No i widzicie, tak Kowalski nagadał bzdur, ale przynajmniej teraz sobie to wszystko wyjaśnił i innym, jak będziesz na Ukrainie, to już będziesz też rozpoznawał te ukraińskie wozy, nie amerykańskie, nie brytyjskie, ale ukraińskie. Pozdrawiam wszystkich, zostawcie komentarz. Do zobaczenia. Małe pytanko, a może chcielibyście Kowalskiego wysłać do Chin? Choć za Chiny w to nie wierzę, ale cóż szkodzi spróbować? Finansowo nie podołam, ale z wami to może i tak. Link do zbiórki w opisie filmu. Z góry dziękuję.